czeka nas system komunistyczny w Polsce. Pytanie dotyczące wszystkich Polaków. Wybuchy inflacyjne ponownie 10-15%. Chorób psychicznych, samobójstw, to niesamowite liczby. Niebywale ingerują w wolność, własność, w produkcję, w efektywność rynku. Tam to w ogóle ludzie się niczym nie interesują. Przestańcie zabierać. Dawajcie wolność, a nie socjal. Wakacje dla przedsiębiorców od ZUS-u. Takiego patriotyzmu gospodarczego. Walka o pokój. U mnie bardzo dobrze, ale to nie oznacza, że w społeczeństwie też. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony. Mam dla Ciebie ważną wiadomość. Od czerwca zmieniamy terminy publikacji filmów na kanale. Filmy będą pojawiać się we wtorki o godzinie 19 oraz piątki o godzinie 8 rano. Daj znać, co o tym myślisz i pamiętaj o subskrypcji naszego kanału, aby być z nami na bieżąco. Dzięki za Twoje wsparcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Gościem dzisiejszego odcinka jest Wojciech Siryk, twórca biznesowo-gospodarczego kanału YouTube Nam Zależy oraz autor programu podróżniczego Ten świat jest nasz, na łamach którego opowiada o najbogatszych i najszybciej bogacących się miejscach na świecie. Nasz gość jest autorem ponad 600 wideowywiadów oraz kilkudziesięciu reportaży podróżniczych. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony. Witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Wojciech Siryk. Dzień dobry, cześć. Co nowego? Dawno się nie widzieliśmy? Dawno się nie widzieliśmy. Wydaje mi się, że te nasze rozmowy powolutku wyrastają do rangi takiej tradycji, to znaczy my rozmawiamy tak mniej więcej co rok. To już nasze trzecie spotkanie. Co nowego, co dobrego. Tak generalnie u mnie to super. Rozwój zawodowy, wracam do podróży, dużo sportu, dużo fajnego życia, no ale w sprawach takich, o których pewnie będziemy dzisiaj tutaj rozmawiać, to nie dzieje się zbyt wiele dobrego, to mnie trochę martwi. Jeżeli miałbym w moim życiu wskazać coś, co najbardziej mnie teraz trapi, co nawet mogę powiedzieć, że wpędza mnie trochę w poczucie beznadziei, to jest właśnie to, co dzieje się wokół nas. Także podsumowując, u mnie bardzo dobrze, ale to nie oznacza, że w społeczeństwie też. No dokładnie, twój uśmiech może mylić, ale twój kanał nazywa się Nam Zależy, więc domniemam, że tobie też zależy i po tym, co teraz mówisz, te sprawy gospodarcze, społeczne, polityczne też niejako, cię interesują i martwisz się o przyszłość nas, więc my rozmawialiśmy rok temu, rozmawialiśmy 2 lata temu i pamiętam naszą jedną z rozmów, gdzie mówiłeś, to była inflacja na poziomie, rekordy były 18, pamiętam trochę ponad, było 15, no i pytaliśmy, co będzie się działo. No i powiedziałeś tak, inflacja według ciebie będzie spadać, no i sprawdziło się. Mówisz, że jakichś zmian, jakiejś takiej rewolucji nie przewidujesz i faktycznie tej rewolucji nie mamy za ten czas. No i przewidziałeś też, tak można powiedzieć, to była twoja taka predykcja, że raczej socjal idzie w kierunku rozwoju, a nie, że on będzie znikał. No i to też się wszystko sprawdziło. Jestem ciekawy, co przed nami, no bo jak tak można powiedzieć w punkt wszystko trafiłeś, masz ogromną wiedzę, więc też rozmawiasz z mnóstwem osób, więc wydaje mi się, że to z tego wynika. Pytanie, jakie masz dzisiaj przewidywania na ten nasz rok, który dopiero się rozpędza? Tak, rzeczywiście zgadza się. Ja też przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem przesłuchałem sobie te nasze rozmowy sprzed roku i sprzed 2 lat i nieskromnie powiem, że rzeczywiście właściwie to chyba wszystko się sprawdziło, przy czym tutaj od razu dodam dla porządku, nie ma się tak naprawdę czym chwalić. Nie jestem żadnym wróżbitą. Ja nie wyraziłem żadnych bardzo precyzyjnych tez, na przykład, nie wiem, ile będzie kosztowało złoto albo bitcoin i trafiłem i dzięki temu można mnie uznać za jakiś autorytet. Ja tak naprawdę powiedziałem rzeczy bardzo ogólne, które sprowadzały się do tego, że bardzo trudno jest naruszyć tak zwany status quo w gospodarce. Jest pewien model i ten model niebywale ciężko zmienić. Więc ja wykonałem te moje predykcje wokół tego statusu quo, no i to się generalnie sprawdziło. I tak naprawdę ja nie mam ponownie żadnych rewolucyjnych tez co do tego, co będzie w przyszłości. Nie będę się silił tutaj na jakieś niebywale precyzyjne prognozy. Ponownie, i to myślę wybrzmi trochę w tym materiale, powiem, co będzie się działo co do zasady. Pewnie w jakichś szczegółach się pomylę, ale myślę, że trend jest jasny, prosty, podtrzymuje to, co mówiłem rok temu, 2 lata temu, czyli Polska będzie mniej więcej takim samym organizmem gospodarczym, jakim była. I tak w ogóle na marginesie tej dyskusji, jeśli chodzi o jakiekolwiek przewidywanie przyszłości, jeśli chodzi o taką celność prognoz, to najłatwiej oczywiście mówić, tak mi się przynajmniej wydaje, że będzie mniej więcej tak, jak jest teraz. No bo radykalna zmiana, jak sama nazwa mówi, jest radykalna, więc żeby coś takiego zaszło, no to prawdopodobieństwo jest bardzo, bardzo małe. Weźmy taki przykład.
Czy wczoraj mieliśmy wojnę w Polsce? Nie. Przedwczoraj, 3 dni temu nie było żadnej wojny w Polsce. Więc jeżeli zapytasz mnie, czy jutro będzie wojna w Polsce, odpowiem, nie będzie. Pojutrze nie będzie. Za 3 dni nie będzie. Oczywiście ja tego nie wiem, ale najprawdopodobniej nie będzie. Oczywiście, odpukać, nie daj Boże, pewnego dnia bym się pomylił. Ale najpierw bym prawdopodobnie miał dziesiątki, setki, może nawet tysiące trafnych prognoz, bo bym mówił ciągle, że nie będzie i bym trafiał. I swoją drogą to też działa trochę w drugą stronę, to znaczy można snuć radykalne, czy przewidywać pewne radykalne zmiany długimi latami. Ludzie często to zapominają, jednym uchem wpuszczają, drugim wypuszczają, aż w końcu trafimy. W końcu po 5-10 latach trafimy i wtedy możemy wyjść i powiedzieć, a nie mówiłem. Tylko ile wcześniej było prognoz nietrafionych. Także dzisiaj nie będzie radykalnych tez, raczej będę utwierdzał naszych widzów w tym, żeby się przyzwyczajali do tego, co mamy teraz i troszczyli się przede wszystkim o samych siebie. Tutaj bym się zgodził, że często mamy tą uwagę na zewnątrz i często tą uwagę faktycznie też dokładamy do rzeczy, do elementów, na które nie mamy wpływu. To też jest częste, że mówi się, że mamy strefę wpływu gdzieś, tak jak ty masz gdzieś, ja mam gdzieś i mimo, że jesteśmy właścicielami, nagrywamy kanał, to i tak nie jesteśmy w stanie zmienić świata, kierunku wojny, czy faktycznie gospodarki światowej. Możemy o niej mówić, możemy jakieś predykcje snuć, co się wydarzy, co według nas, wiedzy naszych gości się może wydarzyć, jak wygląda faktycznie ten cykl koniunkturalny całej gospodarki. I myślę, że warto tutaj zaapelować, żebyśmy bardziej się skupili na sobie, na swojej rodzinie i może na walce, chociaż też jest złe słowo, bo ona nie pasuje, a raczej na skupieniu się na pokoju, bo walka o pokój to też przecież się troszkę wyklucza, bo często w ostatnich dniach i tygodniach mówi się właśnie o tym, że ten konflikt również on ma eskalować, mówi się o wojnie, a jakoś ostatnio rzadko ja nie słyszę w ogóle, żeby ktoś mówił o pokoju, żeby prowadzić do jakichś rozmów, do tego, żeby to gdzieś zatrzymać, wyhamować, ale myślę, że o tym dzisiaj rozmawiać nie będziemy. Myślę, że taki apel o to, żeby jednak na tym bardziej się skupić. To może ja się zatrzymam jeszcze przy inflacji, bo od niej zacząłem, było 15 i mówię, że ona będzie spadać. Jestem ciekawy, tak tylko delikatnie, bo jesteśmy w momencie, gdzie ogłoszono tą inflację na poziomie, jak dobrze pamiętam, około 3,5 chyba procent, nie mam dokładnej danej w głowie. No ale co w tym roku się wydarzy jeszcze? No bo przecież mówi się, że te pieniądze zostaną uwolnione, że przecież dopłaty do nauczycieli, że program socjalny, nieruchomościowy kolejny najprawdopodobniej jesienią i tak dalej, że dużo tych pieniędzy zostanie wypuszczonych na rynek. No i co? I ta inflacja, myślisz, że wróci nam na koniec roku? Bo na razie mamy inflację bliską celu inflacyjnego. Praca nad własnymi finansami powinna odbywać się zawsze. Najczęściej jednak zaczynamy się nimi bardziej interesować, gdy wpadamy w kłopoty. Brak środków, niewydolność kredytowa. Dotyczy to również momentu, w którym uświadamiamy sobie, że tracimy przez słabnącą wartość pieniądza. Dobitnie pokazała to szybująca w ostatnim czasie inflacja. Nagle okazuje się, że jest już o wiele za późno na ratunek. Mimo to dostrzegam światełko w tunelu. Zabrzmi to nieco przewrotnie, ale trudna sytuacja gospodarcza w ostatnich latach dobitnie pokazała ludziom, że pieniądze wymagają uwagi. Niestety większość zmusiły do tego problemy finansowe. Jeszcze inni zaczęli budzić się z letargu, w którym tkwili przez długi czas. Wydawało im się, że jeśli zarabiają lepiej od reszty, to oznacza to, że świetnie sobie radzą. Nic bardziej mylnego. Pytanie tylko, co dalej? Ja tą moją ostatnią prognozę, wtedy kiedy nagrywaliśmy i inflacja wynosiła tam 15-16% i wtedy mówiłem dokładnie, że jesteśmy blisko szczytu. Sprawdziło się, bo szczyt to był zdaje się 18 i też dodałem, że i później pewnie będzie spadać. Ja sam tego nie prognozowałem, po prostu oparłem się na tym, co mówi większość, czy zdecydowana większość ekonomistów. Takie po prostu były prognozy. W tej chwili one są takie, że oczywiście te duże problemy inflacyjne mamy za sobą, czyli raczej nie zobaczymy za chwilę inflacji, nie wiem, 6, 8, 10, 12. To się nie powinno wydarzyć, oczywiście poza jakimiś skrajnymi scenariuszami. Nie daj Boże ta wojna czy cokolwiek innego, miejmy nadzieję, że nie. Co do tego, ile w tym roku ta inflacja będzie wynosiła, nie wiemy tego do końca, bo to też zależy od tego, jak zachowa się rząd. Mówiłeś o tym dodatkowym pieniądzu na rynku. Tak, to pewnie się wydarzy. No i ważniejsze zdaje się jest zdejmowanie tych tarcz. Tam z żywności, z cen energii. Zobaczymy. VAT, tak? Na energię. Nie powiedziałem o podniesieniu minimalnej,
który się tak, przecież zgadza się, zdarzyło. Więc to zdaje się będzie ważniejsze, więc prognozy w tym momencie są takie, że spadła nam ta inflacja i ona prawdopodobnie jeszcze trochę podrośnie w kolejnych miesiącach, ale to będzie takie bezpieczne parę procent. Może to nie brzmi dobrze, powiedzmy inflacja, nie wiem, 3, 4, 5%, że ja mówię, że to jest bezpieczne, no ale po tym, co widzieliśmy rok czy 2 lata temu, te 10, 15, 18... 18,6 tak, chyba, tak? No to teraz 3,5 to wydaje się nic. Oczywiście sama inflacja to jest niebywale skomplikowany temat. Tutaj są różne teorie, różne szkoły ekonomiczne. Tutaj w środowisku rynkowym raczej co do zasady zgadzamy się co do tego, że inflację tworzy czy wywołuje przede wszystkim wzrost podaży pieniądza. Nie każda szkoła ekonomiczna się z tym zgadza. Są różne badania z różnych lat. To jest dyskusja dla ekonomistów na kolejne godziny. Nie ma co do tego zgody. Ja myślę, że to jest czynnik niezwykle istotny. No i nie ma już takiej dużej podaży pieniądza, tego tak zwanego, też w dużym uproszczeniu, do druku, jak był w odpowiedzi na te pandemiczne czasy, więc tego czynnika nie ma. Oczywiście wspomniałeś tutaj ten socjal, to podnoszenie i tak dalej, tej minimalnej, to jest, natomiast to nie są takie kwoty, jak na przykład był ten, znowuż w cudzysłowie, dodruk tak zwany. Więc nie, ja nie sądzę, żeby tutaj były te wybuchy inflacyjne ponownie 10-15%. Raczej nie przy zastrzeżeniu, że oczywiście jeśli dojdzie do jakiegoś skrajnego scenariusza, no to wtedy te wszystkie prognozy można po prostu wyrzucić do kosza. Dokładnie tak. No to idźmy do kolejnego tematu, do tematu związanego z tym, co widzimy na nagłówkach. Jesteśmy w świecie YouTube'owym, więc zapytam o niego. Nawet telewizji tradycyjnie nie oglądam, więc nie wiem, co tam się pojawia w tych paskach wiadomości i czym straszą dzisiaj, bo ten strach przecież jest powszechny niestety i to też jest temat na kolejną rozmowę, myślę, taką socjologiczną, bo widać, jaki jest wskaźnik w ogóle chorób psychicznych, samobójstw, no, niesamowite liczby, niestety te negatywne, więc wrócę do tego, co się pojawia w nagłówkach dzisiaj w YouTubie. No i widać, że pojawia się tam słowo komunizm, komuna 2.0, komuna nadchodzi. No i widać, że to się klika. Nie tylko się to pojawia, ale są to ogromne ilości wyświetleń, kilkaset tysięcy. To znaczy, że ludzie oglądają. To znaczy, że nie podobają się wielu Polakom zmiany, które mamy w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach, no bo to nie tylko ostatnie miesiące, ale też ostatnie lata, żeby nie mówić, że jeden rząd jest lepszy czy drugi, bo te zmiany po prostu są przez ostatnie lata wprowadzane. No i jak ty myślisz, obserwując, rozmawiając ze swoimi gośćmi, ale też obserwując komentarze na twoim kanale czy na innych, jakie jest dzisiaj, co myślą o tej sytuacji nasi znajomi, Polacy w ogóle? I czy faktycznie ta komuna nadchodzi, czy tylko to jest jakieś hasło kolejne? Tak, słynne idzie komuna, nadchodzi komuna i tak dalej. Sam czasami, rzadko, ale czasami rzeczywiście stosuję tego typu nagłówki. To się klika, to zwraca uwagę. Bierze się to chyba stąd, że to też jest olbrzymi temat, wręcz socjologiczny, ale no tak, była ta komuna w Polsce, też można to ująć w pewnym cudzysłowie, bo to był system realnego socjalizmu, natomiast na szczęście nie tak radykalny jak, nie wiem, gdzieś tam w Chinach czy w Kambodży, bo byłoby wtedy w Polsce znacznie gorzej. Potem wypieraliśmy z siebie tę komunę i teraz tą komuną się straszy, że to najgorsze, co może być. Z czym tak naprawdę się oczywiście zgadzam, nie popieram systemu komunistycznego, natomiast no właśnie, z tym czy idzie komuna, no to tutaj otwieramy sobie bardzo ciekawą dyskusję. No bo jeżeli byś mnie zapytał, czy za rogiem, tuż za rogiem, za miesiąc, za rok czeka nas system komunistyczny w Polsce, to odpowiem, że nie. I tutaj w tym momencie pewnie narażam się wielu komentującym, bo tak jak mówisz, ludzie lubią te nagłówki, część ludzi, szczególnie takich, którzy szukają pewnych emocji na YouTubie, tworzy siłą rzeczy pewne bańki informacyjne, no i określone materiały ogląda określona grupa odbiorców. Więc jeżeli ja teraz wychodzę i mówię, że nie idzie komuna, to może kogoś razić. Że jak to? Ty promujesz wolny rynek, to teraz co? To komuna nie nadchodzi? Ja jak zawsze chciałbym sprowadzić tę dyskusję w pewne rozsądne ramy. To znaczy przede wszystkim, rzeczywiście komuną straszy się w Polsce tym zwrotem samym w sobie, czy to jest właściwa komuna, to już jest inna para kaloszy, ale tym zwrotem straszy się w bardzo wielu kontekstach. Właściwie komuna miałaby nadchodzić z bardzo wielu kierunków. Rządził PiS, rozdawał pieniądze, te 500+, 800+ i tak dalej, to komuna nadchodzi, tak? Rządzi teraz Platforma Obywatelska z tymi koalicjantami, no to komuna z Unii Europejskiej ona płynie. No właśnie, no bo Unia Europejska, te wszystkie zielone łady, inne takie pomysły, no to też ograniczanie swobody, wolności, własności, czyli komuna.
Jakie tam jeszcze mamy partie? Lewica. No to lewica to wiadomo, to komuna, więc nadchodzi komuna, jeśli lewica. No w przypadku powiedzmy prawej strony Konfederacji, no to komuną się nie straszy. Tu są może inne epitety, jeśli ktoś ich nie lubi. Ale tak, z wielu kierunków się tą komuną straszy. A ja ponownie podkreślę, że jest coś takiego jak status quo. I status quo, czyli pewna umowa, której wiem, że nikt nie podpisywał, ale pewien zastany system, w naszym przypadku złożony z 40 milionów ludzi, pewnych mechanizmów, struktur itd. I ten status quo bardzo trudno naruszyć w dowolną ze stron. Więc ja bardzo lubię ten zbiorczy wskaźnik. Jeżeli mamy wydatki sektora publicznego w Polsce na poziomie około 45% produktu krajowego brutto, to przesunięcie tego, czy w stronę wolnorynkową, na nie wiem, powiedzmy 25%, 2 razy szczuplejsze państwo, jest bardzo trudne, bo wymagałoby to naruszenia wielu interesów i zastanych struktur. Tak samo przesunięcie tego w stronę 65 albo 70% PKB, jeśli chodzi o wydatki publiczne, to jest tak samo trudne, bo ponownie wymagałoby to naruszenia statusu quo. To w sumie też nie jest moja teza, tylko rzeczywiście takie coś się dzieje, to da się zaobserwować. Mówiłem tutaj rok temu, 2 lata temu, że rzeczywiście tej ingerencji państwa w naszym życiu gospodarczym jest stopniowo coraz więcej, ale uwaga, to się dzieje bardzo, bardzo powoli. Czyli jeśli ja miałbym powiedzieć, co to będzie w najbliższych latach, no to ponownie tym zbiorczym wskaźnikiem mamy wydatki rządowe 45% PKB. One prawdopodobnie wzrosną, bo mamy wydatki zbrojeniowe i wojenne. Ale nie sądzę, żeby tutaj szła komuna w tym sensie, że nagle będzie 60-80%. Może być 46, 47, 48. W krajach Europy Północnej, Europy Zachodniej jest po 50, 50 parę, 55. I wydaje mi się, że o ile oczywiście mamy środowiska wolnorynkowe, ludzie na przykład na YouTubie chcą dużo wolności, to tutaj mamy takie tendencje, ale cała masa polskiego społeczeństwa, ja już o tym trochę mówiłem rok czy 2 lata temu w naszych rozmowach, dużo starszych ludzi i tak dalej, oni chcą raczej już opieki i cała ta masa będzie nas pchała raczej w stronę większego państwa. Więc nie idzie komuna w tym sensie, że będziemy mieli lada chwila system komunistyczny, będziemy mieli coraz więcej państwa w gospodarce, to się będzie działo raczej powoli. No i w dużym skrócie tak to będzie wyglądało, przy czym proszę tego nie odbierać tak, że gdzieś tam jest jakiś, mówiąc delikatnie, nie najmądrzejszy pomysł, jakiś zielony ład czy coś takiego i że ja mówiąc, że wcale nie nadchodzi komuna, niejako legitymizuję, że to jest dobre, bo to nic takiego. Nie. Oczywiście są punktowo bardzo, bardzo złe pomysły, które niebywale ingerują w wolność, własność, w produkcję, w efektywność rynku i należy je krytykować oczywiście. Natomiast ja, tak jak podkreślałem kilka razy w tej rozmowie, patrzę zbiorczo na cały organizm gospodarczy. Więc tak, mamy przesunięcie w stronę coraz większej ingerencji państwa w nasze życie, ale to się dzieje bardzo, bardzo powoli, bo status quo, tak jak mówię, w dowolną ze stron narusza się bardzo, bardzo trudno. Żeby niejako uplastycznić i uzmysłowić, na czym to wszystko polega, to nie musimy wyobrażać sobie całej struktury państwa. Wyobraźmy sobie nawet nasze prywatne życie. Mamy rodzinę, mamy przyjaciół, bliskich, sąsiadów, mamy, nie wiem, współpracowników, mamy korepetytora, mamy kogoś innego, jakieś relacje i one w ten czy inny sposób się ugruntowały. Bardzo trudno dokonać jakichś radykalnych zmian. Masz swoje relacje z mamą, z ciocią, z kimś innym, ze współpracownikiem i to też opiera się na pewnych ugruntowanych strukturach. Ciężko dokonywać radykalnych reform. Mało kto zmienia niebywale jak bardzo swoje życie w ciągu dnia czy miesiąca. I to jest tym bardziej trudne, jeśli mówimy o dziesiątkach milionów ludzi, 40 w naszym przypadku, i no co by nie mówić, w sprawach finansowych. Bardzo trudno podważyć pewne zastane układy, na przykład w zawodach regulowanych, w pewnych firmach, ktoś jest dogadany z państwem i tak dalej, i tak dalej. Więc główne przesłanie, bardzo trudno narusza się status quo. Zmiany, jeśli ja miałbym typować, oczywiście będą bardzo powolne i będą w stronę coraz większej ingerencji państwa w rynek. Dodam jeszcze na koniec tej przydługiej wypowiedzi jedno takie małe zastrzeżenie, żeby ktoś mnie w przyszłości nie łapał za słówka za ten wskaźnik. Może się oczywiście zdarzyć tak, bo tutaj mamy 45% w relacji do PKB, wydatki publiczne. Jeżeli nasza gospodarka w danym roku urośnie bardzo dynamicznie,
takich dobrych kilka procent, a wydatki nie wzrosną o tyle, to nawet ten wskaźnik procentowy może delikatnie się obniżyć. Myślę, że wytłumaczone bardzo obrazowo. To ja jeszcze wrócę do tych tytułów. Być może one mają jakiś swój pozytywny cel, no bo z jednej strony można powiedzieć, że część kanałów, używając tego strachu w słowie komunizm w tytułach odcinków, no tylko straszy i czeka po prostu na wyświetlenia i to jest jedyny cel, ale wydaje mi się, że wielu jednak twórców ma drugi cel, dużo lepszy, dużo ważniejszy, dużo bardziej potrzebny dla ogółu, taki, żeby jednak informować, uświadamiać, żeby społeczeństwo nie spało, żeby rządzący też widzieli, że patrzymy im na ręce. W wielu krajach socjalistycznych również, chociaż niektórzy patrząc na zachód mówią socjal, w Hiszpanii, w Portugalii to tam tego nie ma, ale jak rozmawiamy z ludźmi, którzy wracają stamtąd, to mówią, tam to w ogóle ludzie się niczym nie interesują, nie ma takich kanałów na YouTubie jak nasze, gdzie ludzie interesują się, wiedzą co się dzieje, obserwują, komentują i czasami nawet może nad wyraz wrzucają takie tytuły właśnie po to, żeby mieszkańcy danego kraju byli zainteresowani i kliknęli w ten film, żeby dowiedzieli się. No bo gdyby tam był zwykły taki, można powiedzieć, grzeczny, urzeczniony tytuł, to dużo mniejsza liczba oglądających by po prostu tam ten film obejrzała. I myślę, że to jest jakiś cel. Jak myślisz, czy to jest, to jest dobra obserwacja? Co do tych tytułów, no to tak to trochę działa. Oczywiście ludzie czasami oburzają się na clickbaity, ale i tak te clickbaity ciągle działają i ciągle w te clickbaity klikają. No co poradzić, tak wygląda życie pod tym kątem. Natomiast oczywiście to, że coś się dzieje bardzo powoli, to nie znaczy, że to jest dobre. Ja bym bardzo poprosił, tutaj przyślę wykres do montażystów, żebyśmy go w tym momencie wstawili na ekran i bardzo proszę wszystkich, którzy w tym momencie tej rozmowy słuchają, a nie oglądają, nie patrzą na ekran, żeby popatrzyli, żeby montażysta to wyświetlił teraz przez dobre 15-20 sekund i tutaj widzimy w tym momencie wykres udziału wydatków rządowych na przestrzeni ostatnich 200 lat w Stanach Zjednoczonych. I widzimy, że to bardzo długo było 3%, a dzisiaj, ja to w tym momencie mówię z pamięci i proszę, żeby ten wykres dosłać, ale to już jest kilkadziesiąt procent. Oczywiście to trwało bardzo długo, bo 150 lat czy 100 lat, żeby to się aż tak zwiększyło. No ale tak, jeśli mielibyśmy z tego wyciągnąć jakieś wnioski, no to wychodzi na to, że coraz więcej tego państwa. I podobnie jest w Europie, podobnie jest w wielu innych miejscach na świecie. Więc tak, jeżeli wyobrazilibyśmy sobie taki nieosiągalny oczywiście, jakiś pełen wolny rynek, to chyba nawet za słabe słowo tutaj trzeba byłoby powiedzieć, jakiś anarchokapitalizm, gdzie udział wydatków rządowych wynosi 0%. I z drugiej strony wyobrazilibyśmy sobie też pełen komunizm, gdzie udział wydatków państwa wynosi 100%. Tak jak mówię, oba te modele są nieosiągalne, no bo na przykład mamy pełną komunę, państwo stara się kontrolować wszystko, ale powiedzmy, nie wiem, w moim ogródku wyrośnie marchewka, sprzedam ci jakoś tę marchewkę, transakcja nieopodatkowana, no to już poza państwem coś się Wojtek, a propos tego ogródka nie wiadomo, bo mówią, że już się będą zabierać za ogródki nawet. Tak, ale to zostawmy. Także mamy takie te nieosiągalne 0 i nieosiągalne 100%. No i tak, kiedyś w Europie, w Stanach Zjednoczonych i tak naprawdę w wielu innych miejscach mieliśmy te wydatki rządowe kilka procent, potem kilkanaście procent, 20 parę procent, 30 parę, 40 parę. No i tak sobie to rośnie. Ja nie wiem, dokąd to zmierza. Ja kompletnie nie mam pojęcia, co będzie za 10, 20, 30 lat. Czy zmierzamy do 100%, czy do 80%, czy do 60%, czy te społeczeństwa demokratyczne dojdą do jakiegoś pułapu, nie wiem, 60% udziału państwa w rynku i to się ugruntuje. Może będzie jakaś kontrrewolucja, może to zawróci. Nie mam bladego pojęcia. Nie doktoryzowałem się z takich zagadnień tak naprawdę. Ja tylko obserwuję, co się dzieje na świecie, staram się jakieś tam wnioski z historii wyciągać. Co będzie, zobaczymy. Natomiast tak, no powoli ma miejsce pewien proces, ale bardzo powoli. Zgadza się. Tak samo jak z wypieraniem gotówki, mimo że ten temat też jest wałkowany na wielu kanałach, rozmawiamy o tym, że CBDC jest za rogiem. No i ona faktycznie jest za rogiem, tylko ten róg jest chyba dużo większy niż nam się wydaje i on nie jest za takim rogiem, że to widzimy, tylko jednak chyba trzeba kilometry jechać, żeby do tego rogu w ogóle dojechać, tak mi się wydaje. Bo jednak elektorat, liczba osób, które faktycznie głosują i używają dzisiaj gotówki, mają problem podejść, żeby w ogóle wypłacić pieniądze z bankomatu. Sami mi piszą takie wiadomości nasi widzowie, że oni nie korzystają nawet z karty, nie umieją korzystać z bankomatu i nie chcą tej gotówki. To gdzie tam CBDC? Więc wprowadzenie całkowicie, wyparcie gotówki, wprowadzenie CBDC też by było takim strzałem w kolano dla rządzących.
I myślę, że tutaj zróbmy przecinek i idźmy do kolejnego tematu, który mam w głowie, no bo mówimy na razie trochę tak, że ta komuna, że trochę gotowanie żaby, że powoli, że ta zmiana raczej może w tym negatywnym jednak kierunku. A czy jest coś dobrego, co zauważyłeś ostatnio? Może rzucę jakiś jeden przykład i do niego się odnieśmy. Wakacje dla przedsiębiorców od ZUS-u. Był taki pomysł, no i jak ty oceniasz, czy to jest dobra zmiana, no bo jesteś przecież i przedsiębiorcą i często nagrywasz z przedsiębiorcami i mówisz, dajcie nam spokój, my sobie poradzimy. Państwo nie potrzebuje mi mówić, jak ja mam prowadzić firmę. Wy macie swoje spółki Skarbu Państwa i my też widzimy, jak one są prowadzone, więc chyba nie do końca wiecie, jak ja tą firmę mam sobie umeblować. No to dają nam rozwiązanie, dają nam wakacje, czy to jest dobre dla tych małych, najmniejszych firm rozwiązanie? No właśnie, nie będę ukrywał, że mam pewien problem z tym rozwiązaniem. Okay. Sprawa wydaje się pozornie bardzo fajna, ale cały czas to jest poruszanie się wokół pewnego statusu quo i to nie jest do końca to, o co chodzi wolnościowcom. Oczywiście... Jeżeli spojrzymy na to rozwiązanie, wydaje się całkiem fajne. Już pomijam dyskusję, że tam zdaje się w kampanii wyborczej były takie obietnice, że to ma być dobrowolny ZUS, potem każdy tam twierdzi, że on to w sumie takiego dobrowolnego nie obiecywał i tak naprawdę będą te wakacje. Mam wrażenie, że to jest tak trochę zrobione, no żeby coś było, coś w tym kierunku obiecywaliśmy, no to macie coś takiego. Natomiast jeżeli na to spojrzymy, oczywiście bardzo chętnie skorzystam z tego rozwiązania, no bo jeżeli państwo pozwoli mi nie zapłacić składki ZUS, to zrobię, bo czemu nie? I myślę, że naprawdę wiele osób się na to zdecyduje, a zdecyduje się na to tym bardziej, że uwaga, państwo pozwoli nie zapłacić tych składek ZUS i to zdaje się za siebie samego i jeśli masz pracowników, to też za pracowników, tylko to dotyczy tam mikro i małych firm, zdaje się, ale twoja składka i tak zostanie naliczona i ma zostać sfinansowana z budżetu państwa. Czyli to nie jest tak, że ty dostajesz wakacje od ZUS-u i niejako pomniejszysz swoją emeryturę w przyszłości, czyli nie ma tutaj takiego kontraktu wolnościowego, czyli przedsiębiorco, dobrze, raz w roku nie będziesz płacił ZUS-u i o tyle będziesz miał mniej na tym swoim subkoncie ZUS-owskim, tylko nie, państwo pokryje to z budżetu, czyli jakby na to nie patrzeć, jest to swego rodzaju socjal dla przedsiębiorców. Tak. I też dla pracowników, bo to też jednocześnie jest, tak jak powiedziałem wcześniej, rozszerzone przy wielu firmach na pracowników, więc jest to tak naprawdę program socjalny, z którego wydaje mi się grzechem będzie nie skorzystać w tym sensie, że ja myślę, że i tak większość by korzystała, nawet jakby tej składki nie naliczano. A tu nie dość, że mogę nie zapłacić, to jeszcze mi tę składkę naliczą. I tutaj uwaga, wydaje się to super fajne rozwiązanie, no jak już tak dają, no to są pieniądze leżące na ulicy, to znaczy oszczędność, czemu by nie skorzystać? Ale ponownie to nie o to chodzi. To nie o to chodzi w całej tej narracji wolnościowej, żeby człowiek sam decydował o swoim losie. To jest de facto, tak jak powiedziałem, jakiś tam oczywiście mini program socjalny i nie taki, że nam dają, tylko że nam nie pozwalają płacić bardziej, nie zmuszają nas, żeby płacić. Natomiast no oczywiście już widzę, co będzie dalej. Teraz inne grupy, w tym podziale pracownicy-pracodawcy, czyli powiedzmy pracownicy sektora publicznego czy innych sfer w gospodarce będą mówić, no dobrze, ale przedsiębiorcy tutaj dostali, mogli nie zapłacić, a i tak im zostało naliczone, czyli tak jakby dostali, to nam też trzeba coś dać. A to właśnie nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby dać, tylko żeby przestać zabierać. Więc powiem niejako w sprzeczności z moim indywidualnym interesem i z twoim indywidualnym interesem, nie róbcie nam, osobom działającym na wolnym rynku, przedsiębiorcom, takich programów, że wy nam pozwalacie czegoś nie płacić i nam dajecie jakieś tam pieniądze, oczywiście dajecie w przyszłości, tak, bo naliczają składkę, no to za 40 lat to pewnie zobaczymy, no bo to jest jednocześnie sygnał, że oni właśnie dają przedsiębiorcom, czy innym też trzeba będzie dać. No nie, to nie o takie zmiany chodzi. Po prostu przestańcie zabierać. Dawajcie wolność, a nie socjal. Mhm. Znaczy, pomysł jest dobry, ale gdybyśmy zapytali tu w Katowicach na rynku, zrobili prostą sondę, ankietę uliczną i zapytali, czy gdyby dawali socjal, to pani weźmie, czy pani jednak nie weźmie i pani będzie optowała za tym, żeby tych pieniędzy nie rozdawać. To niestety jestem w stanie się założyć o pieniądze, ale swoje, niesocjalne, że jednak większość tego nie zrozumie. No i widzieliśmy program 500-800+. Oczywiście jakaś część z 10 czy ze 100 osób odpowie, że lepiej nie zabierać nam, lepiej faktycznie mieć niższe podatki, niż nam później dawać i obiecywać przed wyborami. I tutaj poniekąd wracamy do punktu wyjścia, tego co mówiłem wcześniej.
że no to zmierza raczej w jedną stronę, tylko bardzo powoli. Tak? To nie jest tak, że nie było programów socjalnych, a nagle jest 2000+, tylko powolutku. Oczywiście, żeby nie było, bo przy każdym wywiadzie, przy każdej takiej okazji, jeśli ktoś, szczególnie to dotyczy poglądów wolnorynkowych, ale innych też, ale zostańmy przy wolnym rynku, artykułuje takie poglądy, jak ja w tej chwili, no to zaraz jest oskarżany o dogmatyzm, że jakoś uparcie w jeden kierunek. Nie jestem dogmatycznie przeciwny jakiemukolwiek pomaganiu, tylko po prostu uważam, że to poszło za daleko. No jaki jest sens, żeby ludzie z bardzo, bardzo bogatych domów dostawali na dzieci 500+. To chyba nie do końca o to chodziło tym pierwszym socjalistom, tym osobom, które mówiły, że państwo musi się zatroszczyć o najbiedniejszych właśnie, o najbiedniejszych, niekoniecznie dosłownie wszystkich, czy kredyt 2% dla wszystkich, a nawet można inaczej to zrecenzować, ten kredyt 2%, który był w ubiegłym roku. Tak naprawdę to on był dla dobrze zarabiających, bo ci słabiej zarabiający nie mieli zdolności kredytowej. Dokładnie. No to do kogo ten socjal ponownie trafił? Cześć, tu Grzegorz Kusz. Czy masz już moją książkę? Momenty to autentyczny zapis życiowych momentów, którymi chcę się z Tobą podzielić. Nie poradnik czy instrukcja do idealnego życia, ale intymna podróż przez moje doświadczenia, myśli i przeżycia, które ukształtowały mnie jako człowieka. Link do książki znajdziesz w opisie pod filmem. To wróćmy do tej przedsiębiorczości, do tej wolności, bo rozmawiamy o tych przedsiębiorcach, którzy najprawdopodobniej dostaną te wakacje od ZUS-u. No i w którym kierunku to powinno iść? Co my jako przedsiębiorcy, no bo obaj jesteśmy przedsiębiorcami, powinniśmy robić, nie czekając na te decyzje rządu, żebyśmy jednak mieli więcej tej wolności gospodarczej, no, o którą walczymy, bo przecież chcieliśmy mieć wolność, wybór, wolność wyboru, jak niektórzy mówią, żebyśmy sami decydowali o tym, a jednak tej ingerencji państwa w naszą przecież firmę, którą sami stworzyliśmy, jesteśmy swoim szefem, nie jesteśmy w wielkiej korporacji czy w spółce Skarbu Państwa, gdzie ktoś nam mówi, co mamy robić, tylko chcieliśmy sami. A ten jednak aparat państwa nam coraz bardziej tutaj wchodzi na nasze podwórko i mówi, co nam robić. Tymi socjalami również przecież mamy przedsiębiorców także. Także jak myślisz, co przedsiębiorcy powinni robić, żeby czuć się wolno, dobrze na tym rynku, który nazywany jest właśnie tym wolnym rynkiem. Tak przynajmniej to jest w teorii. No właśnie i tutaj dochodzimy do naprawdę bardzo trudnego tematu, bo zauważ, że powiedziałeś, co przedsiębiorcy powinni robić, żeby czuć się dobrze i wolno. Wolnościowo, żeby być wolnymi przedsiębiorcami na tym wolnym rynku. Co nie zawsze będzie dobre, ta wolność nie zawsze będzie dobra dla wszystkich przedsiębiorców w tym sensie, że no właśnie, spójrz na mnie i na ciebie. My mamy ten, wydaje mi się, spory komfort, że osiągnęliśmy jakieś tam sukcesy i działamy na, uwaga, w pełni wolnym rynku. Tu nie ma żadnych regulacji, tu nie ma żadnej ochrony. Ty działasz na YouTubie, ja działam na YouTubie, każdy może założyć kanał na YouTubie. Nie jesteśmy chronieni czymkolwiek. Ale tak nie wygląda cała gospodarka. Mamy spółki Skarbu Państwa, to już wiemy. Mamy spółki z udziałem Skarbu Państwa. Mamy przeróżne firmy, które są w ten czy inny sposób, bardziej lub mniej, ale bardzo mocno przywiązane do przeróżnych zamówień publicznych. Od spółek Skarbu Państwa, od firm z udziałem Skarbu Państwa, od urzędów, od przeróżnych podmiotów publicznych. Mamy przeróżne firmy, które działają w bardzo regulowanych obszarach. I te osoby, żeby dostać się do tej sfery, do tej bańki, musiały poświęcić bardzo dużo czasu, dostosować się do tych regulacji. No i właśnie im nie jest na rękę, żeby teraz to deregulować, bo wejdzie konkurencja. Także to nie jest takie jednoznaczne, że wolny rynek jest w interesie wszystkich przedsiębiorców, chociaż tutaj już możemy się spierać, kto to tak naprawdę jest przedsiębiorca, czy taka osoba, która poniekąd żyje z tego, że jest chroniona przez państwo, czy subsydiowana w ten czy inny sposób przez państwo, czy to na pewno jest przedsiębiorca. Także niestety to nie jest takie tożsame. I tak jak wcześniej mówiłem o tym, że tak de facto ten mały, ale socjal z tą składką teraz przedsiębiorcy dostaną. No oczywiście grzechem jest nie skorzystać, no bo ponownie zapłacę, no to będę miał mniej pieniędzy. Inni konkurenci takich skrupułów nie będą mieli. I to wszystko sprowadza się do tego, że to nie jest tożsame. I obawiam się, że tak naprawdę wolny rynek leży w interesie jednej grupy, konsumentów. A ta grupa nie jest skonsolidowana. Wszyscy jesteśmy konsumentami, ale nie tworzymy jakiejś spójnej grupy. My konsumenci. Nie ma czegoś takiego. My przedsiębiorcy, my pracownicy budżetówki, więc jeszcze raz wracamy do tego statusu quo. Bardzo trudno będzie to
naruszyć, bo to nawet wśród przedsiębiorców nie jest takie jednoznaczne, że jest pożądana większa liberalizacja gospodarki. Powiedziałeś, Wojtku, o tej grupie konsumentów, która nie jest skonsolidowana, nie jest, można powiedzieć, dogadana, nie idzie w jednym kierunku, tylko nie ma tam świadomości, tak bym to delikatnie podsumował. Wydaje mi się, że to o świadomość chodzi, o brak wiedzy, o może błędne komunikaty, że na przykład dany sklep jest polski, a tak naprawdę nie jest polski. Idziemy, konsumujemy, wydajemy. No i te pieniądze nie idą do obywatela polskiego, nie zostają w kraju. I co chciałem powiedzieć? Ostatnio o tym wspominałem, myślę, że to jest ważny temat, czyli takiego patriotyzmu gospodarczego, żebyśmy byli też świadomi, gdzie zostawiamy pieniądze. Ostatnio tutaj Czarek Wincenciak, z którym nagrywaliśmy odnośnie rolnictwa, powiedział świetny przykład, że gdyby każdego dnia chociaż 10 milionów Polaków, konsumentów, którzy codziennie wydają pieniądze, czy kartą, czy gotówką, to może już jest mniej ważne, ale wydajemy te pieniądze i żeby dziennie 10 zł, chociaż 10 zł, wydać u Polaka, w polskim sklepie, w polskim miejscu, gdzie na pewno 100%, albo na polskie produkty, które też można sprawdzić, czy one na pewno są polskie. Tylko 10 zł. Wiemy, że wydajemy każdego dnia więcej. Zostawić w polskiej kieszeni. To wiemy, że to zostanie w Polsce i będziemy się bogacić. Także myślę, że taki temat a propos tej konsolidacji tak, to chętnie się odniosę. Powiem tak. To ponownie bardzo szeroki temat związany z tym, czy powinienem na przykład coś kupować, bo to jest dobre i tanie, jest najlepsze na rynku, czy powinienem coś kupować tylko dlatego, że jest polskie. Odpowiem tak. Nie mam nic przeciwko temu, żeby kierować się dobrem lokalnego producenta polskiego. Dajmy na to, czy może idźmy dalej, nie wiem, podkarpackiego, śląskiego, jakiegokolwiek innego. Proszę bardzo, ale niech to wynika z mojej woli, z mojej wolności, z mojej świadomości, a nie będzie regulowane przez państwo. Bo jeśli takiemu producentowi zapewnimy takie zakupy pewnymi regulacjami, to znaczy, że te podmioty muszą kupować u tego, to nie mówię, że zawsze, ale obawiam się, że w dużej mierze taka ochrona, taka regulacja, ponownie wracamy do tego, co mówiłem wcześniej, może niejako rozleniwiać i może prowadzić do tego, że gdzieś tam z biegiem czasu ten produkt będzie jednak gorszy, a droższy na przykład. Także nie mam nic przeciwko temu, byle to były nasze suwerenne decyzje. Oczywiście. Ja absolutnie mówię tylko o takim wyborze. To wrócę jeszcze do wolności, bo skupiliśmy się na przedsiębiorcach, skupiliśmy się na konsumentach. Teraz zapytałbym ogólnie. Pytanie dotyczące wszystkich Polaków. Ktoś nie jest przedsiębiorcą, pomyśli sobie, nie mówią o mnie, ja czuję się pominięty. Jak w takim razie powinni zachowywać się wszyscy obywatele? Albo wszyscy ci, którzy nie są przedsiębiorcami, o których nie rozmawialiśmy do tej pory, bo oni też, mam takie wrażenie, czytając komentarze, rozmawiając nie tylko tu na YouTubie, ale codziennie na chodnikach czy w różnych miejscach, że czują, że coś się dzieje w kwestii braku tej wolności albo ograniczania tej wolności. I mimo, że mówisz, że to jest trochę powoli, że to gotowanie żaby może jest na tym mniejszym palniku, może nawet zmniejsza się ten gaz, ale on ciągle się pali. Czy my mamy to zostawić? Czy my mamy tak tylko obserwować? I tak jak mówisz, to nie nastąpi za miesiąc? Na pewno nie powiem, że mamy to zostawić, to nie. Natomiast wydaje mi się, że to jest trochę niczym głos w wyborach. To znaczy, co tu dużo mówić, to nawet nie jest jakiś tam mój pomysł, czy moja teza, to jest po prostu fakt. Mój głos w wyborach nie ma żadnego znaczenia. Twój też nie. Bo to jest jeden głos na tam miliony głosujących, więc prawdopodobieństwo, że ten jeden głos cokolwiek zmieni w wyniku wyborów, jest naprawdę bardzo małe. Nawet na poziomie lokalnym. Oczywiście ktoś może wyciągnąć, że gdzieś tam w którymś roku ktoś wygrał 2 głosami, czy coś takiego. Takie rzeczy się zdarzały, tak. Ale to jest skrajnie niskie prawdopodobieństwo. I trochę podobnie jest z naszym życiem i z tą walką o wolność. To znaczy bardzo niewiele jesteśmy w stanie zrobić jako jednostka. Dlatego ja mam taką radę, może to jest za mocne słowo, ale taką może nawet prośbę, że oczywiście w pierwszej kolejności i to tak zdecydowanie powinniśmy się zająć naszym indywidualnym interesem, oczywiście na wolnym rynku, nalegam, żebyśmy sobie radzili dobrze, bo też umówmy się, jeśli my mamy problem w naszym indywidualnym życiu, to nie będziemy mieć czasu, nie będziemy mieć zasobów, by jakkolwiek efektywnie walczyć o wolność. A jeśli chodzi o tę walkę, o to zaangażowanie społeczne w ten czy inny sposób, to niech to będzie nawet odrobinkę. 20 minut w tygodniu, 40 minut w tygodniu, godzina w tygodniu, może 2 godziny w miesiącu, ale żeby ono zawsze tam było. Żeby była świadomość, żeby była wiedza. Bo jeżeli odpuścimy, to tak jak mówię, to i tak idzie w jednym kierunku, to jeszcze przyspieszy.
może ten palnik się tam troszeczkę podkręci. Nie odpuszczajmy, natomiast wydaje mi się, że oprócz tego, że my potrzebujemy ludzi wolnościowo nastawionych, to my potrzebujemy jeszcze ludzi wolnościowo nastawionych o mocnej pozycji na rynku. Także przede wszystkim nasz byt, nasza świadomość, nasza wiedza, nasza pozycja biznesowa, pozycja w pracy, pozycja rynkowa i do tego kto ile może, takie zaangażowanie w jakieś tam sprawy społeczne. Myślę, że fajna analogia, taka metafora do finansów, o których my często na kanale mówimy, bo dostajemy bardzo dużo pytań, w co inwestować, bo dzisiaj hossa, przecież wszystko rośnie, w co inwestować, to my wracamy i mówimy spoko, najpierw podstawy, jaką masz żelazną rezerwę, czy ona w ogóle istnieje. Najpierw zbuduj ją, żebyś faktycznie ten plecak, który trzymasz, on nie był pełen kamieni, tylko żeby on był lekki, żeby iść do przodu, żeby faktycznie móc inwestować, czyli najpierw podstawy, tak jak ty mówisz, że faktycznie jeśli mamy walczyć o wolność swoją i wszystkich naokoło, no to najpierw swoje podwórko musi być ogarnięte, mówiąc kolokwialnie, poukładane finansowo, świadomościowo, a później możemy robić do czego, możemy coś robić dla ogółu, do czego zachęcasz. No ale to idźmy jeszcze dalej, jeszcze troszkę głębiej. Jeśli odchodzimy od tej wolności, no bo myślę, że się zgadzamy, obojętnie czy to idzie bardzo wolno, czy bardzo, bardzo wolno, ale idzie do przodu. Niektórzy mówią, że bardzo szybko, oczywiście strasząc tym wszystkim, co się wydarza i każda decyzja jest zła i najgorsza i można popaść naprawdę w naprawdę jakąś ogromną depresję słuchając tych materiałów, czego już nie robię od wielu dni, od wielu może nawet tygodni. To gdzie my idziemy? Czy będzie jakiś moment takiego przesilenia, czy dojdziemy do ściany? Co ty myślisz? Jak się to wydarzy? Wracamy do tego, co już wcześniej mówiłem, że właśnie nie wiem do czego to zmierza. Oczywiście nie mam szklanej kuli, to też dosyć utarte już powiedzenie na polskim YouTubie, nie mam szklanej kuli, ja też nie mam. Trudno powiedzieć, wydaje mi się, że Polska będzie się konsekwentnie upodobniała do krajów Europy Zachodniej, może nawet trochę Europy Północnej. Ta ingerencja rządu w rynek będzie się zwiększała. Jak to będzie technicznie i w praktyce wyglądało i w którym sektorze, to też jest ważne. Wydaje mi się, że w końcu popłynie trochę więcej pieniędzy do publicznego systemu ochrony zdrowia, co nie oznacza, że on będzie tak natychmiastowo lepszy. Zobaczymy, jak te środki będą później wykorzystywane. Pewnie też trochę popłynie więcej do edukacji, więc to wspomniane 45% udziału państwa w gospodarce poprzez wydatki publiczne, myślę, że to się będzie zwiększać. Ale gdzie w innych państwach i gdzie w Polsce jest pewna granica, przy której społeczeństwo demokratyczne uzna, że to tyle już wystarczy, to nie wiem, może nie uzna nigdy, może w pewnym momencie uzna i ten proces się zatrzyma, może nastąpi jakaś kontrrewolucja punktowo, lokalnie, a może globalnie i będzie powrót do dawnych form gospodarki z niskim udziałem państwa, nie mam bladego pojęcia. Na razie wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest dalsze, bardzo powolne zwiększanie udziału państwa w rynku. I tutaj bym jeszcze dodał, oprócz tego wspomnianego przeze mnie jednego wskaźnika, który tak naprawdę może się wahać w konkretnych latach, tutaj byśmy musieli patrzeć na trend z trochę dłuższego czasu. Pamiętajmy, że mamy też sporo własności, ale nad tą własnością czuwa różna forma kontroli. I myślę, że tej czy innej kontroli też będzie coraz więcej. Czyli mamy działkę i przeróżnych obostrzeń związanych z tą działką to będzie więcej. Mamy mieszkanie, mamy dom, no niby nasze, no niby tu nie ma żadnego przepływu państwa finansowego nad tym, poza tam jakimś podatkiem, ale tamtej kontroli, nie wiem, tu musi być taki styropian, jakiś tam piecyk w domu i tak dalej, będzie coraz więcej. Także niejako wracamy do punktu wyjścia tej rozmowy. Powolutku będzie ograniczana szeroko rozumiana wolność. Tutaj też bym się zgodził. A propos piecyka, styropianu i okien trzyszybowych czy różnych, moglibyśmy kolejny program nagrać, co myślę się wydarzy w najbliższych miesiącach. Myślę, że spotkamy się szybciej niż za rok. To ostatnia kwestia na zakończenie, bo mówisz o tej aktywności, jak się to swoje podwórko poukłada. Niewątpliwie w twoim przypadku poukładałeś, więc aktywny jesteś. Faktycznie coś się u ciebie dzieje, jest nowy projekt, wiem, że ogromny rozmach, jest dużo tajemnicy w tym, więc chciałbym tę tajemnicę trochę rozwiać. W ogóle na naszym kanale o tym nie było, więc teraz chciałbym, żebyś troszkę więcej o tym powiedział, co się szykuje. Tak, no w końcu te szalone covidowe czasy minęły. Ja bardzo intensywnie przed covidem rozwijałem mój projekt podróżniczy i w końcu te filmy zażarły. W końcu tam nagle się pojawiło na nowym, małym kanale, tym imiennym. On wtedy miał kilkanaście tysięcy subskrypcji, a tu nagle 100 tysięcy wyświetleń filmów, 200 tysięcy, 300 tysięcy, 400. Film o Liechtensteinie ma 1,5 miliona odsłon. Niebywałe rzeczy zaczęły się dziać. Marzec 2020 roku. Myślę sobie, idziemy za ciosem, nagrywamy kolejny sezon. Kupiłem bilety do Irlandii, kupiłem nocleg, to znaczy zarezerwowałem, wpłaciłem też już pieniądze.
i zamknęli cały świat. No takiego pecha to nie było, żebym rozwijał globalny projekt, na to postawił w swoim życiu. No kto by przewidział, że cały świat mi zamknął. To a propos tych mało prawdopodobnych wydarzeń, jednak takie się zdarzają. I niestety w całej tej pandemii projekt podróżniczy był taki trochę z doskoku. Gdzie tam mogłem raz na parę miesięcy, to poleciałem, żeby projekt po prostu przetrwał, jakiś odcinek nagrałem. Ale szalone czasy już za nami. Teraz największy sezon w historii, największy rozmach. Wracamy do fajnych, poważnych państw. Wybieram się do Singapuru, do Korei Południowej, do Szwajcarii, do kilku innych dodatkowych i te akcje można wesprzeć, za co od razu dodam, no bardzo dużo jest nagród. Dogadałem się z wieloma partnerami, patronami. Nawet przy najniższych progach wsparcia są dostępy do dziesiątek dodatkowych filmów i nastu albo też kilkudziesięciu e-booków. Czyli wspierając ten projekt nawet kwotą tam 60-120 zł, można dostać naprawdę bardzo wiele fajnych materiałów, do czego zachęcam. Akcja odbywa się na stronie sklep.namzależy.pl /akcja. To jest bardzo ważne, łamane przez akcja. Myślę, że wyświetlimy na ekranie i dodamy w opisie tego filmu. Także jeżeli ktoś uważa, że ta moja działalność, w której pokazuję inne kraje, co tam działa dobrze, co niedobrze, jest pożyteczna i lubi oglądać te programy, to teraz może ją wesprzeć. Oczywiście nie w formie darowizny bezzwrotnej, tylko w formie tak naprawdę sprzedaży, no bo za to są konkretne dobra, zaczynając od dodatkowych filmów i e-booków i to jest naprawdę duża ilość, polecam poczytać tę stronę, tę podstronę akcja. Po upominki, pocztówki, gadżety, prezenty z innych państw, także myślę, że naprawdę fajnie przygotowana akcja. Będę wdzięczny za wsparcie. Pokazujemy dobre rzeczy, wspieramy dobre rzeczy, więc też się Wojtek tu dzisiaj ze swoimi pomysłami pojawił. Kibicujemy mu bardzo, sami będziemy też wspierać, więc zapraszamy też na kanał Nam Zależy i ten świat jest nasz. Wojtku, dziękuję bardzo za dzisiejszą wizytę u nas i zapraszam ponownie, szybciej niż za rok. Dziękuję. Mam wrażenie, że było bardzo poważnie dzisiaj, ale może to i dobrze. Dajcie znać w komentarzu. Myślę, że poważne tematy, ale jakoś troszkę próbowaliśmy w ciekawy sposób je pokazać. A ja może jeszcze wejdę ci w słowo na koniec i dodam, dajcie znać, czy zgadzacie się z moimi przemyśleniami. To znaczy, nie wpadajmy proszę w komentarzach tezy idzie wielka komuna i tak dalej, ale takie te zmiany z ostatnich 5-10 lat, to co widzimy na ulicy wśród sąsiadów, znajomych, przyjaciół, ingerencja państwa w rynek, czy też dostrzegacie to, że tego powolutku, ale jest właśnie jednak coraz więcej i to idzie tylko w jedną stronę. Nawet jeśli mamy jedną zmianę wolnościową czy dwie, to i tak mamy 8 albo 9 niewolnościowych. Czy też macie podobne obserwacje? Może się mylę. Jestem sam ciekawy, co będzie w komentarzach. Dzięki Wojtku. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!